Jest to przyrząd pomiarowy z dyskontu. 0 jest na poziomie wyświetlacza. Gdybym chciał się odnieść tutaj do tej podziałki, to niestety... Uszanowanko, moi drodzy, witam Was w odcinku, w którym coś sprawdzimy. Ostatnio w moje ręce stało się pewne narzędzie, które stwierdziłem, że przydaje się w kuźni, więc pewnie nie jedna osoba zastanawiała się nad tym, czy warto kupić taką rzecz. Jest to przyrząd pomiarowy z dyskontu, z Biedronki. I tak się okazało, że gdzieś około chyba rok wcześniej zakupiłem taką suwmiarkę. Tą samą suwmiarkę. Ta sztuka, konkretnie ta sztuka, ma pewien defekt, który szczerze mam nadzieję, że ta zakupiona świeża tego nie ma. A o tym za chwilkę pomówimy. Do tego testu będziemy potrzebować suwmiareczkę, której jeszcze nie rozpakowywałem, więc nie wiem, w jakim stanie jest. Weźmiemy drugą suwmiareczkę. Posłuży nam jako porównanie, żebyśmy nie mieli jednego punktu odniesienia. Mamy blaszkę nierdzewną, bodajże 3 mm oraz kawałek pręta kwadratowego 8 mm. Sprawdzimy, na ile powtarzalne są pomiary. Wszystko zapiszemy sobie tutaj, zrobimy sobie małą tabelkę. Ja bym to widział tak, że będę na zmianę testował raz jedną, raz drugą dany element i będę zapisywał po kolei tak z 20 razy. I tym sposobem, mając te 20 pomiarów dla każdej z suwmiarek na każdym z detalu, będę mógł wyznaczyć, jaka była najniższa wartość zmierzona, najwyższa, jaki był rozstęp i jak mniej więcej wyglądała średnia z pomiarów i na ile ona ma się do tych wymiarów, które są tutaj, i będziemy je mogli porównać, jak wygląda pomiar na tych suwmiarkach. Oczywiście będziemy mogli wtedy w ten sposób też porównać, na ile zakupione w różnych terminach suwmiarki pasują do siebie, na ile są powtarzalne w produkcji takich suwmiarek. Na początek zajmiemy się unpackingiem. Sprawdźmy, co jest w środku. No dobra, tutaj jest ta stara suwmiareczka. Tak, żeby nam się nie pomyliło, ja sobie tutaj napiszę 1 na tej starej. A teraz przejdziemy do unpackingu tej suwmiarki. Suwmiarka przychodzi, możecie ją zakupić w cenie, ja ją zakupiłem w cenie 49,99 zł. Cena Wam się gdzieś tutaj pojawi. Suwmiarka elektroniczna. Co mamy tutaj informacje na opakowaniu? Pomiar długości, grubości, głębokości średnicy wewnętrznej oraz zewnętrznej. Dokładność pomiarów do 0,01 mm, czyli do 1/100. Jednostki metryczne lub imperialne, czyli możemy mierzyć i w milimetrach, i w calach. Wyświetlacz LCD. W zestawie są baterie LR44 i maksymalna długość pomiaru to 150 mm. Zakupiłem ją też z własnego budżetu. To nie jest sponsorowane przez Biedronkę. A teraz otwieramy. Mamy z zewnątrz tekturowe pudełeczko i całość przychodzi w takim zgrabnym plastikowym pudełeczku, który zapewne się przyda przy przechowywaniu suwmiarki. Otwieramy. W środku mamy co? Instrukcja obsługi, jest bateryjka, no i jest sama suwmiarka. Najbardziej satysfakcjonujące chyba z tego wszystkiego. Tutaj chyba musimy zabrać i cyk, włączyła się nam suwmiarka. Także bateria już jest jedna w środku i jest jedna zapasowa, także ta zapasowa ja ją daję do środka. Od razu piszę tutaj 2, czyli mamy 1 i 2. I na pierwszy rzut oka nie wygląda wcale tak źle. Wyprodukowano oczywiście w Chinach.
Ma metalowe szczęki, w miarę płynnie chodzi. Mamy i do pomiaru zewnętrznej, wewnętrznej. Oczywiście tutaj mamy również do grubości, do głębokości. Także co nieco można tym posprawdzać. Jest tu również taka śrubeczka do przyblokowania, żebyśmy przykładowo mierzymy sobie, chcemy sobie zachować ten wymiar, żeby na przykład go za każdym razem sprawdzać, czy odnosić się do niego, to nam ta suwmiarka tutaj teraz, no dobra, trzyma. Jak w porównaniu z tą starszą? Wygląda bardzo podobnie. Jest mała różnica w tej oto klapeczce, ale to taka niezbyt znacząca. Również ta poprzednia wersja ma białą obwódkę dookoła. Tamta ma większe literki, ta ma troszeczkę mniejsze, ale tak ogólnie budową to się nie różnią za bardzo niczym, aczkolwiek ja mam jedną rzecz, ale to mówię, powiem wam w dalszej części filmu. Zostańcie, jeżeli was ciekawi, jaka jest różnica między tymi dwoma suwmiarkami. I w tej suwmiarce ja przynajmniej to bym traktował jako defekt. Aczkolwiek z tym defektem można żyć. Odkładam tutaj obydwie. Przygotowuję sobie tabelę. Będziemy mieli tak. Podzielimy sobie na stara, nowa, tak nazwijmy, ta ma numer 1, ta ma numer 2. Tutaj dajmy sobie tutaj 4 mm, tu mamy 8 mm, 4 mm i 8 mm. Pomiar pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Oczywiście pamiętajcie, to nie jest jakiś specjalistyczny wyznaczenie na temat dokładności tego przyrządu pomiarowego. To jest tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, czy opłaca się w ogóle patrzeć na tego typu urządzenia w sklepie, gdzie tak naprawdę możecie kupić sobie jajka, masło, chleb, mięso, jakieś piwko, czasami majtki czy skarpetki. Ja was trochę oddalę. Nagram wam cały proces tych pomiarów. Jeszcze tak w ramach takiego, że tak powiem, wyjaśnienia. To jeszcze, żeby nie było, że coś na tych płytkach, czy tam próbkach pomiarowych jest, to nie są żadne kalibrowane próbki. Ja sobie je przeczyszczę po prostu benzyną ekstrakcyjną, żeby nie było. Obydwie próbki są przygotowane do pomiarów. Zeruję, tak? To poluzuję sobie. Dojeżdżamy. Nie zauważyłem, ale ja przy tej starej nie ściągnąłem jeszcze tej foliki. Zerujemy i zabieramy się do jedna submiareczka zerowana, druga submiareczka wyzerowana i bierzemy się za pomiary. 404.
I dobra, jesteśmy już na końcu. Tak mniej więcej wygląda tabela. Ja ją również zaraz wkleję po której ze stron, tak żebyście mogli zobaczyć sobie wyniki. I od razu Wam powiem, tam na samym początku, a to muszę mieć podpięty telefon, tutaj z 2 razy mierzyłem. Był błąd pomiarowy, to sobie zauważyłem, że był. Wyniki dla starej suwmiarki, dla pomiaru tego 4 mm płaskownika rozrzut był 8 setek. Dla nowej suwmiarki rozrzut był 2 setki. W przypadku 8 mm pręta rozrzut dla starej suwmiarki był 4 setki, 0,04 i również dla nowej suwmiarki taki sam 0,04. Pamiętajcie, to nie są żadne dane, nie wiem, kalibracyjne czy wyznaczające Wam jak najbardziej dokładność tych narzędzi. Ale teraz zrobimy sobie jeszcze jeden test, do którego prawdopodobnie większość z Was wykorzystałaby te oto metalowe szczęki. A mianowicie do trasowania. Bardzo często metalowe suwmiarki i u nożorobów, i w kowalstwie, i tak naprawdę w każdej dziedzinie, gdzie robi się coś z metalem, wykorzystuje się niestety to narzędzie czy tam ten przyrząd pomiarowy jako narzędzie traserskie. Jednakże to nie jest narzędzie traserskie, ale tak się dzieje. Wytrasujemy sobie 10 kresek. Wezmę 2 jakieś płaskowniki. Wytrasujemy sobie 10 kresek i zobaczymy, jak wyglądają szczęki po trasowaniu 10 kresek. Także ja trochę zniszczę po to, żebyście Wy nie musieli. Mam jakiś kawałek płaskownika 10 mm grubości. Nie ma to znaczenia. I też nie ma znaczenia, na jaką ja grubość teraz będę robił te kreski. Jednakże zobaczymy sobie. To jest suwmiareczka pierwsza. Stan szczęk przed trasowaniem. Wytrasujemy sobie 10 kresek. Zrobimy sobie jakieś tam 10,5 mm. Wytrasujemy sobie, sprawdzimy pierwszą kreskę, jak wyglądała. Coś tam widać. I trasujemy 10 razy. No, widać na samym koniuszku, nie wiem, czy to mi się uda złapać, ale widać tu na koniuszku, że się troszeczkę przeszlifowało, także po jakimś czasie na pewno coś się wygładzi. Mamy teraz suwmiareczkę drugą, sprawdzimy sobie stan tych szczęk. Wygląda przyzwoicie. Z tej strony trasowaliśmy tą linię. O, teraz ją widać w ogóle bardzo ładnie. Bierzemy z drugiej strony, trasujemy pierwszą. Linię widać. I trasujemy 10 razy. Linię widać z jednej strony, z drugiej strony. A teraz jak wygląda szczęka? Bardzo, bardzo podobnie. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że ta nowsza wydaje mi się, że jest
wygładziła się troszeczkę bardziej. Zrobimy sobie jeszcze jeden test, a mianowicie wyzeruję i będę teraz otwierał na maksa i zamykał i sprawdzimy, kiedy zgubi 0. O, za pierwszym razem już coś tam zgubiło. To jest właśnie coś, co ja zauważyłem podczas tych pomiarów, że bardzo często po prostu gubiły swoje zerowanie. Niemniej po to jest zerowanie, żeby z niego korzystać. A teraz pokażę Wam defekt, który mi zwrócił uwagę przy zakupie tej pierwszej. Pokażę Wam tutaj na stole z bliska, żebyście mogli również zwrócić uwagę. Na pierwszy rzut oka suwmiarka jak suwmiarka. Ale zobaczcie jedną rzecz. Tu w tym przypadku 0 jest na poziomie wyświetlacza. Gdybym chciał się odnieść tutaj do tej podziałki, to niestety w tym przypadku mam przesunięcie milimetra. I taka właśnie rzecz przykuła moją uwagę. I na szczęście okazało się, że nie jest to standardem i w tej nowej suwmiarce tego nie ma. A teraz podsumowując. Patrząc na wyniki, na powtarzalność, jakie miały te dwie suwmiarki, za cenę 50 zł, jeżeli potrzebujecie suwmiarkę u siebie w warsztacie, w kuźni, w pracowni, to wydaje mi się, że jest to dobrym zakupem. Przynajmniej nie będziecie żałować, jeżeli Wam się coś tam zniszczy. Metalowe szczęki możecie wykorzystać właśnie do trasowania. Aczkolwiek pamiętajcie, suwmiarka nie służy do trasowania, służy do pomiarów. Więc jak będziecie potrzebować, po prostu to macie suwmiareczkę. A na tą chwilę dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.